Witam na kanale i zapraszam na ostatni odcinek z budowy Breżeta. Koła w samolocie Breżet były toczone z gumy i przekrój takiego koła miał kształt bardziej kwadratowy jak obły, jak to jest w kołach pompowanych. Tu właśnie wycinam kółka z kartonu. Koła zostały sklejone z 3 warstw kartonu. Tu już są gotowe koła sklejone. O, widać nawet przekrój. Całość skleiłem cyanoakrylem. Tu obrabiam właśnie szprychy, gdyż wnętrze kół było szprychowe. Ponieważ skleiłem to wszystko, zalałem cyanoakrylem, należało to troszeczkę obrobić. Używam do tego szlifiereczki takiej do paznokci. Zmiana końcówek tylko i bardzo dobrze spełnia się tutaj właśnie przy szlifowaniu. Przy drobnych pracach modelarskich można wykorzystać taką frezareczkę, którą stosują panie przy szlifowaniu paznokci, zdzieraniu lakieru z paznokci. Tu zmiana końcówek i wyrabianie wnętrza tych szprych. Oczywiście trzeba było nadać kształt na podstawie planów. Tu maluję wnętrze. Ta sama farba, która jest używana była do retuszu innych elementów, tak jak już w jednym z odcinków wspominałem, że musiałem dobrać sobie kolor taki, jak ma wycinanka. To jest taki troszeczkę francuskie khaki nazywany. Tu musiałem dorobić zewnętrzne obręcze, papier z paragonów bardzo cieniutki i naklej BCG przeźroczysty, troszeczkę odparowany, bardziej gęsty, fajnie się to przykleja. Oczywiście trzeba to robić dość starannie, umiejętnie, bo niestety papier cienki, namoczony potrafi się rwać. Natomiast jeżeli jest pomalowany, to w miarę się to wszystko trzyma. Tu już widać wklejone koła. Te białe takie elementy jest to imitacja gum, ponieważ była tak stosowana amortyzacja. Tu użyłem nitki elastycznej, podobnie i w naciągach też. Do napinania naciągów bardzo fajnie, powiedzmy przy napięciu ona jest elastyczna i nie powoduje jakichś tam zwisów i tak dalej, jest cały czas napięta i ładnie to wygląda. No i tu już na tym zdjęciu mam zamontowany silnik w ramie. Dość trudno było to zrobić, ale trzeba było fajnie wszystko spasować. Chłodnica zrobiona od podstaw, wycięte to zostało z siateczki miedzianej, pomalowane humbrolem numer 171 i tu już widać chłodnicę, która została wklejona. Uchwyt karabinów maszynowych, częściowo zrobiony z elementów, częściowo z elementów, które ja dorobiłem. Stanowisko strzelca i na tym zdjęciu już osadzone karabiny maszynowe w łożu na obrotnicy. Śmigło wykonałem z 4 warstw sklejonego forniru ze sobą. No i tu już jest śmigło obrobione, wklejone, polakierowane i tak się prezentuje w modelu. Reflektor podskrzydłowy, uchwyty bomb, oświetlenie zewnętrzne wykonane z kulek. Popychacze lotek też wykonane częściowo z elementów przeze mnie. Na tym zdjęciu właśnie widać tą imitację amortyzatorów gumowych. Naciągi właśnie wykonane z nici elastycznej. No i stanowisko strzelca tylnego, karabiny maszynowe.
Wnętrze kabiny oczywiście było dość dobrze zrobione w oryginalnej wycinance. Ja tu jeszcze wiele elementów dorobiłem. Karabin maszynowy przedni, płoza ogonowa, stanowisko strzelca, dolny karabin, reflektory podkadłubowe. I tak prezentuje się model po ponad półrocznej pracy przy nim. Około 2 miesięcy praktycznie tu spędziłem nad budową tego silnika. Dzięki koledze, który mi podesłał plany, dość obszerną dokumentację tego silnika, postarałem się tutaj właśnie go odtworzyć. No myślę, że w jakimś stopniu to mi się udało, w mniejszym, większym to ocencie sami. Ja jestem generalnie zadowolony z wykonania tego modelu. Widzę kilka błędów, które można było tutaj uniknąć. No ale tak jak mówiłem wcześniej, jest to dość stara wycinanka, dość stary już materiał, że tak powiem, i ciężko się pracuje w takim kartonie, już gruby, sztywny karton. No i tak się przedstawia silnik. Tu dla porównania właśnie z Potezem też mały modelarz, ten sam rocznik, wcześniejszy numer, który wykonałem chyba z 2 lata wcześniej. No i taka moja, do kolekcji postanowiłem sobie zrobić Bregetta i tak na dzień dzisiejszy to się przedstawia. Dziękuję.